Witam serdecznie dzisiaj po południu. Wow, nowa kachowka NBP i załamanie oczekiwań inflacyjnych. To są tematy tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefania. Wow! Nowa kachowka, NBP i załamanie oczekiwań inflacyjnych. Drodzy Państwo, dzieje się tyle na rynkach finansowych, że należy zacząć od tego, co się dzieje w geopolityce, ponieważ to, co się dzisiaj wydarzyło na Ukrainie, czyli te wysadzenie tamy na nowej kachowce, od razu powoduje wyraźne wzrosty cen pszenicy i na tym pierwszym wykresie widzimy bardzo wyraźnie, jak pszenica zaczyna odjeżdżać innym surowcom rolnym i może być to zwiastun tego, że te niepokoje związane z geopolityką znowu będą wpływały wkrótce na rynki finansowe i w pierwszej kolejności widzimy, jak podskakuje cena pszenicy i ten wykres jest pierwszy w kolejności. Drugim tematem jest oczywiście decyzja NBP w sprawie stóp procentowych. Jak widzimy, Narodowy Bank Polski praktycznie nic nowego nam nie wniósł. Komunikat był dokładnie taki jak w poprzednim miesiącu. Stopy procentowe także pozostają niezmienione, tak jak chce konsensus rynkowy i będziemy czekać na to, co powie prezes Glapiński. Być może czegoś się nowego dowiemy, chociaż prawdopodobnie będziemy czekać na następną projekcję Narodowego Banku Polskiego o inflacji i dopiero ona będzie mogła wprowadzić nas tutaj na kolejne tory dyskontowania tego przez rynki finansowe, ponieważ trzecim składowym tego tematu dzisiejszego wpisu popołudniowego jest załamanie oczekiwań inflacyjnych. Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych w strefie euro. No i widzimy na tym wykresie, jak dynamicznie, dramatycznie nawet załamały się te oczekiwania inflacyjne. W perspektywie następnych 12 miesięcy ci, którzy mieszkają w strefie euro, spodziewają się gwałtownego załamania inflacji, dynamicznego spadku i tego, że będziemy wkrótce już po tym problemie związanym z inflacją, więc te dane należy odczytywać bardzo optymistycznie, plus te perspektywy nieco szersze, długoterminowe także pokazują, że nie ma wśród respondentów oczekiwań na jakieś głębsze, jakiś mocniejszy nawrót tendencji inflacyjnych. Te dane, które najnowsze, które widzicie Państwo w tle, bardzo ładnie to pokazują. I one też niezwykle silnie korespondują i korelują z tym, jakie jest oczekiwanie inflacyjne w Polsce. I widzimy tutaj na pierwszym wykresie, jak zachowały się te oczekiwania inflacyjne na przestrzeni poszczególnych kategorii, jak zachowują się oczekiwania inflacyjne konsumentów, że też one bardzo wyraźnie spadają, a natomiast kiedy zobaczymy, jak w Polsce kształtują się oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, to także słowo załamanie można śmiało takie zachowanie określić mianem takiego załamania, mianem krachu, dynamicznego spadku, więc te dzisiejsze dane, które świadczą o załamaniu oczekiwań inflacyjnych w strefie euro, są potwierdzane tym, co się dzieje w polskiej gospodarce, więc naprawdę w perspektywie następnych 12 miesięcy można oczekiwać silnego spadku tempa wzrostu cen, być może nawet deflacji w ujęciu producenckiej i to jest niezwykle optymistyczna wiadomość, ponieważ dla nas wszystkich oznacza to po pierwsze wzrost tego, że nasze wynagrodzenia znowu będą miały wartość dodatnią w ujęciu realnym, pozwoli to na wzrost gospodarczy, pozwoli to na znowu przyrost nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim pozwoli na obniżki stóp procentowych, więc teza o obniżkach stóp procentowych po tych dzisiejszych danych jest jak najbardziej uzasadniona, więc nie dziwmy się, że kraje od naszego regionu poprzez strefę euro, czy też Stany Zjednoczone od końca tego roku, a już w 2024 już będą wyraźnie obniżały stopy procentowe, ponieważ takie dane z gospodarki, które napływają i te oczekiwania inflacyjne będą tego najlepszym świadectwem. I dlaczego rynek wierzy w te dane? Naprawdę wierzy w te dane. Widać to po zachowaniu polskich obligacji, które dzisiaj wyraźnie zyskują na wartości. Rentowność już gwałtownie spadła poniżej poziomu 6%. Napływ kapitału zagranicznego do polskich papierów widoczny jest jak na dłoni. Obligacje wyceniają właśnie to, że te oczekiwania inflacyjne spadają, że będzie można zarobić
na zmianie ceny, plus w perspektywie te obniżki stóp procentowych także powinny pomóc. Plus dodatkowo warto być świadomym tego, że realne stopy procentowe w Polsce są już dodatnie od kilku miesięcy, ponieważ jeżeli je liczymy prawidłowo, czyli w modelu ex ante, czyli na wprost, widać, że te spadki inflacji, które są teraz prognozowane, już teraz dają nam dodatnią stopę procentową w Polsce i jest ona mniej więcej już dodatnia od końca pierwszego kwartału, więc teraz z każdym kolejnym miesiącem powinna być ta realna polska stopa procentowa jeszcze większa, coraz większa. Złoty pokazuje swoją siłę, chociaż próbuje odbić i zanegować ten wczorajszy spadek poniżej ostatnich minimów. Natomiast to, że równolegle spada euro-dolar, a złoty się generalnie umacnia, to jest dowód niezwykłej siły polskich aktywów i że kapitał zagraniczny tutaj masowo napływa. Jest akumulowany w polskich obligacjach, ale także w rynku akcyjnym, który utrzymuje się cały czas na indeksie WIG20 nad poziomem 2000 punktów, a to naprawdę daje solidną techniczną przestrzeń do wzrostu jeszcze około 20, nawet 25%, ponieważ następne mocne opory to jest dopiero okolice 2400-2500 punktów, więc naprawdę jest spora przestrzeń do tego, żeby kontynuować niezwykle ważną, mocną i optymistyczną tendencję na polskich obligacjach, polskich akcjach oraz także na rynku krajowej waluty, ponieważ złoty się nie boi tych zawirowań, tendencji, które się dzieją na świecie, nie boi się tego, że się euro-dolar pokazuje tendencję umocnienia złotego, umocnienia amerykańskiego dolara, więc te czynniki, które wcześniej wpływały przeciwko krajowej walucie, są teraz interpretowane na korzyść i prawdopodobnie oznacza to tak, że będziemy wkrótce świadkami następnych miesięcy z dodatnim bilansem na rachunku bieżącym, co jeszcze bardziej będzie doprowadzało do aprecjacji krajowej waluty, więc takie sprzężenie zwrotne dodatnie będzie sprzyjało temu, żeby polskie aktywa były dalej kupowane, więc załamanie oczekiwań inflacyjnych to jest niezwykle optymistyczna i ważna wiadomość dla nas wszystkich. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do dwóch specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Pierwszy odnosi się do specjalnego webinaru o umyśle łowcy. Jak myślą zawodowi traderzy? Warto się z tym materiałem zaznajomić. Tam na dole w opisie jest link do niego i w komentarzu, oraz o tym, że cały czas inwestorzy są w pewnego rodzaju euforii, ponieważ szampan leje się na rynkach, zwłaszcza na tych akcyjnych, i co to może nam przynieść. Warto się z tymi materiałami dwoma zaznajomić, one są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. Przejdźmy teraz do rynków zagranicznych, ponieważ pojawił się także bardzo interesujący raport Goldman Sachs, który sygnalizuje, że na przestrzeni następnych 12 miesięcy spada szansa na recesję w amerykańskiej gospodarce. Według banku jest to tylko 25%. W marcu po tych wszystkich zawirowaniach w sektorze bankowym było to 35%, chociaż jak zobaczymy na rynkowe oczekiwania co do recesji w amerykańskiej gospodarce, to sięgają one już 60% i cały czas rosną. No i pytanie jest, czy Goldman Sachs ma rację, że tak mało prawdopodobne szacuje prawdopodobieństwo recesji w amerykańskiej gospodarce. A jeżeli Ty masz inne zdanie, zachęcam Cię, żebyś się wypowiedział tam na dole w komentarzach. Zobaczymy, czy jest dużo zwolenników recesji, czy też jest więcej zwolenników tych, którzy myślą, że ożywienie gospodarcze będzie miało miejsca. Natomiast jeżeli rozpatrujemy temat recesji i spowolnienia gospodarczego, to pojawił się także ciekawy raport pokazujący, jak na przestrzeni ostatnich lat zachowywał się wskaźnik non-farm payrolls względem tego, jak zachowywał się wskaźnik ISM dla sektora usługowego, i tutaj korelacja sygnalizuje, że można jednak oczekiwać tego spowolnienia, pogorszenia się wyników amerykańskiej gospodarki i coraz gorszych wyników wskaźnika payrolls. No i będziemy obserwować, czy faktycznie tak się stanie. To jest pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy. I kolejne wykresy i dane, które będą pokazywały, będą takie mieszane. Niektóre będą sygnalizowały dobrą koniunkturę, perspektywy optymistyczne, a niektóre pesymistyczne. Zaczynamy od indeksu Standard & Poor's, który do czasu utrzymywania się nad poziomem 4200 punktów jednoznacznie zachęca do tego, żeby kontynuować tendencję wzrostową. Jednak należy pamiętać także, że jeżeli rozpatrujemy bessę, a część inwestorów zakłada, że mamy bessę, to w takiej bessie wzrostowe odbicia na indeksie Standard & Poor's sięgają około 20%. A teraz dokładnie jesteśmy na takim 20% odbiciu względem minimów, które były w październiku ustanowione w ujęciu dzień do dnia, w ujęciu daily, i to jest bardzo interesujące, więc pytanie jest, czy
czasem rynek się tego nie przestraszy i spróbuje jednak dokonać jakiegoś zwrotu. Co jest interesujące, to, że teraz charakterystyka hossy jest taka, że pchają kilka tylko spółek i na tym następnym wykresie widzimy, jak ładnie na przestrzeni ostatnich miesięcy ta tendencja jest utrwalana i jest wzmacniana przez te największe, przez tych liderów hossy. Jest przestrzeń ku temu, żeby tendencja była kontynuowana, natomiast optymistycznym sygnałem jest to, że ten wskaźnik KOPOK, który parę miesięcy temu Państwu przedstawiałem, który wygenerował wtedy sygnały prowzrostowe, one widocznie się materializują, ponieważ jesteśmy wyżej teraz niż miało to miejsce parę miesięcy temu, kiedy ten wskaźnik był publikowany, kiedy ten sygnał tego wskaźnika był publikowany, z którego komentarzami, który także Państwo bardzo interesująco i żywo komentowaliście tam w dziale na dole w komentarzy, więc jestem też ciekawy, czy ten wskaźnik, który nigdy nie zawiódł na przestrzeni ostatnich 40 lat, będzie znowu sygnalizował nam dobrze, na dobrą, pozytywną tendencję na indeksie Standard & Poor's, czyli będzie sygnalizował nam na wzrosty indeksów giełdowych w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów. DAX ma poziom 16 tysięcy do sforcowania, więc dopiero przejście tego poziomu będzie sygnalizowało, że tutaj popyt na ryzyko znowu atakuje, a dzisiejsze dane są generalnie mieszane, chociaż zawiodły te z Niemiec dotyczące zamówień fabrycznych. Widzimy na następnym wykresie, jaka jest waluacja spółek z indeksu Nasdaq i widzimy tutaj, że jesteśmy oddaleni jeszcze od tych poziomów sprzed 3 lat. Natomiast to, co teraz jest interesujące, to, że widać rozbieżność w zachowaniu indeksu Nasdaq względem amerykańskiej, realnej, rzeczywistej rentowności amerykańskich 10-latek i ta rozbieżność może nam sygnalizować, że jakiś konkretny nowy popyt się pojawi, bądź też, że ten popyt jest fałszywy i że wkrótce podaż zaleje inwestorów giełdowych. Amerykańskie obligacje są dzisiaj stabilne, nic nowego się nie dzieje. Widzimy próbę wywołania następnej fali spadkowej na euro-dolarze, natomiast inwestorzy średnioterminowi widzą, że w okolicach 1,06 mamy dolne ograniczenie kanału wzrostowego i mogą się na to nastawiać. Natomiast warto obserwować dolar-jena, gdzie przejście poziomu 140 daje nadzieję bardzo wielu uczestnikom rynku, że będziemy świadkami kolejnego dynamicznego ruchu w górę w kierunku 150. Natomiast znalazłem także raport, który dawał nam wskazówki dotyczące tego, z czym najbardziej teraz para dolar do jena koreluje i okazało się, że jest to spread między amerykańskimi i japońskimi dwójkami i w tym wypadku warto monitorować te dwie obligacje i spread, żeby zrozumieć lepiej, co się dzieje na parach związanych z jenem i myślę, że to jest cenna wskazówka, która nam zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu na rynku forexowym. Mamy także rekordową siłę franka szwajcarskiego, widać to jak na dłoni. Inwestorzy na kontraktach futures stali się netto długo, mają długą pozycję na franku szwajcarskim. No i warto także w tym miejscu, jak już rozpoczęliśmy ten materiał od pszenicy, która wyraźnie zaczęła rosnąć, związane jest to z tym atakiem na nową kachowkę i tym przełamaniem tej zapory i zobaczymy, czy inne surowce także będą to dyskontowały. Czy złoto spróbuje rosnąć, czy równolegle srebro powieli zachowanie ceny złota i czy cena miedzi także spróbuje kontynuować tendencję wzrostową. Moim zdaniem miedź jest teraz tutaj kluczowa. Każdy spadek poniżej poziomu $8100 będzie negowała prowzrostowe sygnały, dlatego też moim zdaniem warto patrzeć na miedź, natomiast ropa naftowa żyje swoim własnym życiem. Spadek już w okolice $70 to jest zła wiadomość, ponieważ kształtująca się teraz świeca tygodniowa ma wyjątkowo prospadkowy charakter. No i Bitcoin na koniec, który żyje swoim własnym życiem. Była próba wywołania tendencji spadkowej. Zobaczymy, jak Amerykanie na to zareagują. Jeżeli Bitcoin będzie się utrzymywał poniżej $26 000, a jeżeli dodatkowo złamie poziom $25 000, to te sygnały prospadkowe będą bardzo silnie wzmocnione. Przypominam, Bitcoin ma teraz problemy, ponieważ Amerykanie walczą z giełdą kryptowalut Binance i te problemy wpływają na wycenę wszystkich kryptowalut, ale przede wszystkim na Bitcoina. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, drodzy Państwo, ale jeszcze zanim się pożegnamy, zachęcam do tych dwóch specjalnych na dole nowych, ciekawych materiałów
o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy. Warto się zapisać na ten webinar oraz o tym, co się dzieje na giełdach, na rynkach finansowych, gdzie szampan się leje, ponieważ ważne opory na indeksach giełdowych zostały przełamane i co to oznacza. Warto się z tymi materiałami zaznajomić, one są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.